Słuchajcie, jesień za oknami, plucha, szaro i nieprzyjemnie, ale to nie znaczy, że koniec rekreacji, koniec jazdy na pojazdach mechanicznych. Czas na ryby, czas na grzyby, czas na wypad do lasu. A jak wypad do lasu, no to nie ma sprzętu lepszego niż czterokołowiec, czyli quad. Przed Wami prezentacja najnowszej wersji quada od Kawasaki, czyli Kawasaki wraca na rynek, przedstawia swoją 450, sprzęt budżetowy i bardzo dobrze zrobiony. Oglądajcie. Japońskie quady czasy świetności mają już dawno za sobą i na europejskim rynku dominują quady chińskie. Głównie z uwagi na przepisy ruchu drogowego, dopasowanie homologacji do europejskich warunków. No i to spowodowało, że koszt japońskich quadów jest znacznie wyższy niż ich chińskich konkurentów, którzy dopasowali się do europejskiego rynku. A jeżeli coś działa i funkcjonuje, to czemu nie skorzystać z tego patentu? I w taki oto kierunek weszło Kawasaki, robiąc swoją 450, ale korzystając ze swojej tajwańskiej fabryki i współpracy z marką Kymco. W ten oto piękny sposób powstaje nam quad w pojemności 450, czyli brute force, tak zwany T-Cat, który jest budżetowy, ale cały czas ze świetną jakością. Ja mam na imię Andrzej, jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego sprzętu, zachęcamy do zostawienia swoich danych w formularzu w opisie filmu. Lecimy z brute force'em 450. Co napędza ten sprzęt, czyli jakie jest serducho tego pojazdu? Mamy tutaj silnik jednocylindrowy o pojemności 443 cm3. Silniczek ten generuje 33 konie mechaniczne i dokładnie tyle samo momentu obrotowego, czyli 33 Nm. Jest to konstrukcja SOHC, czyli jeden wałek rozrządu w głowicy. No i jest to konstrukcja prosta, sprawdzona i bardzo poprawna. Jeżeli chodzi o parametry, w tej pojemności jest to jeden z najmocniejszych quadów na rynku. Patrząc na CF Moto w granicach 31 koni, Yamaha nie za bardzo chwali się swoją 450. Jeżeli chodzi o moc, zawsze te parametry gdzieś są ukrywane, ale będzie tam coś podobnego, jak nie moc mniejsza. Natomiast to, co jest fajne w tym pojeździe, jest to, że mamy tutaj świetną trakcję, mam na myśli przełożenia. Mamy tutaj napęd na tylną oś za pomocą oczywiście wału, za pomocą mostu. Jest to układ spięty na stałe, jeżeli chodzi o tylny napęd i oczywiście mamy elektroniczną możliwość dołączania napędu przedniego za pomocą takiego fajnego guziczka, czyli przełączamy sobie z 2 WD na 4 WD. I oczywiście, co jest ciekawe, mamy również dołączane blokadę przedniego dyferencjału, czyli wszystkie koła kręcą tak samo i będą ten pojazd wyciągały z najgorszych opresji. Oczywiście, jeżeli chodzi o przełożenie momentu obrotowego z silnika na koła, dzieje się za pomocą przekładni wariatorowej, czyli za pomocą pasa. Tak jak w tych konstrukcjach jest to najlepiej sprawdzone i najlepiej wykorzystywane. Oczywiście biegi dwa, bieg wolny i bieg szybki, high, low. Przy dużym obciążeniu bieg low pozwoli nam na wolną, ale pracę z dużym momentem, z takim dużym powerem, żebyśmy mogli jakieś ciężkie rzeczy przeciągać lub przy dużym obciążeniu świetnie sobie radzić. Co do zawieszenia tego pojazdu, tutaj również bardzo fajnie mamy skoki 19 cm przód, 20 cm tył. Oczywiście każde koło pracuje niezależnie, mamy tutaj amortyzatory z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Każdy z tych 4 amorów możemy sobie regulować. Hamulce. Tutaj też ciekawa rzecz, dobry układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi. Mamy tutaj 3 tarcze hamulcowe, 2 tarcze na przedniej osi, czyli każde przednie koło ma swoją tarczę hamulcową. Jeżeli chodzi o tylny układ hamulcowy, to też ciekawostka, nie mamy zamkniętego hamulca w tylnym moście, hamulca mokrego, a mamy tutaj tarczę hamulcową zastosowaną tylko na jednym kole i ona jest ukryta w tym miejscu i oczywiście pod tą tylną tarczę hamulcową jest podpięty hamulec postojowy, ten hamulec ręczny. Więc hamulcowo jest całkiem ok.
Oczywiście proste rozwiązania, ale co ciekawe, układ hamulcowy, który jest wyposażony w przewody w oplocie stalowym, więc jest to też fajna rzecz, jak na tak kłada taniego, jak na tak kłada prostego. Jeżeli chodzi o elektronikę w tym kładzie, no i przejdźmy sobie szybciutko, zgrabnie do homologacji, ponieważ oczywiście jeżeli chodzi o rynek europejski, mamy tutaj wymagania co do możliwości rejestracji tego pojazdu. Oczywiście homologacja ciągnik rolniczy, homologacja T3B i tutaj homologacja, która jest przygotowana już w fabryce Kawasaki. Ten pojazd z tą homologacją jest wypuszczany. Dzięki temu koszt produkcji tego jest mniejszy. Ten pojazd od razu trafia na rynek z tą homologacją i pokażę Wam, jak fajnie wyglądają tutaj kierunkowskazy. Proszę bardzo, kierunkowskazy, które są w przednich lampach, więc wyglądają zgrabnie, wyglądają bardzo, bardzo ładnie i lampy oczywiście LEDowe. Cały ten przedni pas nowej generacji wygląda bardzo, bardzo świeżo. Oczywiście logo Kawasaki takie w kształcie 3D. Przód kłada, który jest bardzo podobny do modelu 750, więc widać, że ta rodzina kładów Kawasaki idzie w tym samym podobnym stylu wizualnym. Co do tyłu, światła również homologowane i światła również zintegrowane z kierunkowskazami, natomiast tutaj troszkę zawiało biedą. Mamy tutaj żarówki, mamy tutaj proste rozwiązania i te światła też może nie są jakieś takie topowe co do jakości, tak jak w 750, ale tak jak wspomniałem, ma być to kład budżetowy i w miarę prosty. Oczywiście lampa centralna, która jest zastosowana tutaj, ją włączamy sobie za pomocą tego oto pięknego przełącznika na kierownicy i wtedy ta lampa służy nam do doświetlania punktów gdzieś tam w ciemnym lesie. Natomiast ta lampa homologowana nie jest, więc nie możemy jej używać na drogach publicznych i podczas jazdy gdzieś asfaltem ta lampa musi być wyłączona. Jest tutaj jeszcze jeden na kierownicy fajny gadżet, który służy do tak jakby włączenia wolnego trybu wolnej jazdy, czyli włączamy sobie tego żółwia, który nie pozwala nam pewnych prędkości pokonywać i to też jest do lepszego manewrowania. Co jest trochę wkurzające w tym kładzie, ma tutaj system zabezpieczania przed stoczeniem się, taki system bezpieczeństwa, system, który na wyświetlaczu wywala co chwilę informacje o PC i piszczy. I załączenie hamulca powoduje wyłączenie tego systemu i wyłączenie tego alarmu, co powoduje jakby zaprzestanie tego piszenia. Więc to jest troszeczkę denerwujące, jeżeli tak jak teraz prezentujemy sobie i ten kład nie ma zaciągniętego hamulca. Hamulec ręczny nie ma połączenia z tym układem, więc to po prostu cały czas piszczy i denerwuje. Ale poza tym jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Zobaczmy sobie na przednie lampy. Włączone LEDy wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Nowocześnie, tak jak wspomniałem, z kierunkowskazami dołączonymi. Jest to naprawdę bardzo fajny efekt. I ten kład po prostu wygląda świeżo. Co do wyposażenia tego kłada, jeżeli chodzi o schowki, tutaj mamy akurat dość skromnie. Mamy tutaj cup holder. Wiadomo, jedziemy na grzyby, to oczywiście woda tutaj w kładzie musi być, albo jakieś inne napoje. Jeżeli chodzi o pozostałe schowki, to tak naprawdę właściwie tyle. Mamy co nieco miejsca pod siedzeniem, ale też na jakieś skromne rzeczy. Tutaj jakaś taka przestrzeń, która też nie jest jakoś tam super zabezpieczona. Nie ma żadnego schowka, skrytki, gdzie możemy coś zamknąć, więc raczej taki kład musiałby być wyposażony w jakiś kufer, jakąś tylną torbę, coś, co pozwoliłoby nam tę powierzchnię bagażową zwiększyć. No i oczywiście fajne, solidne, bardzo stabilne bagażniki, które też pozwalają nam takie rzeczy ze sobą zabrać. Tak jak wspomniałem, co do homologacji, homologacja drogowa T3B, ciągnik rolniczy, blokada prędkości do 60 km na godzinę. No i oczywiście traktor, który pozwala nam poruszać się po drogach publicznych. Oczywiście homologacja na jedną osobę, pojazd jednoosobowy, więc 450 jest tak rejestrowana na naszym europejskim rynku. Wracając jeszcze do parametrów pojazdu, nie powiedziałem jeszcze o wadze. Waga 315 kg masy. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa, mamy tutaj 16 litrów paliwa, więc całkiem przyzwoicie. Zbiornik paliwa, który pozwala nam spokojnie cały dzień tą maszyną się przemieszczać i podróżować. Słuchajcie, no tak naprawdę w wielkim skrócie brute force 450, a teraz do meritum w temacie
ceny tego pojazdu. Mamy tutaj cenę na rok 2025. Mamy cenę 34 400 zł, więc jest to, uważam, cena bardzo atrakcyjna jak na pojazd japoński. Oczywiście, powiedzmy, produkcji, przepraszam, jakby marki japońskiej z produkcją tajwańską w takiej kooperacji z Kymco, natomiast jakby jakość wykonania jest pilnowana przez Kawasaki, więc jest na wysokim poziomie. Jak nakłada markowego, jest to cena bardzo, bardzo atrakcyjna, więc uważam, że to jest fajna odpowiedź od Kawasaki na coraz mocniej rozwijający się rynek chińskich kładów w Europie, więc na pewno ten kład będzie miał potencjał. Oczywiście dla osób początkujących, dla osób, które szukają kłada do rekreacji, lekkiego, poręcznego urządzenia, które, nie wiem, pozwoli odśnieżać podjazd, czy pozwoli gdzieś tam ciągnąć jakąś przyczepkę z drewnem na gospodarstwie, ułatwi pracę, a przy okazji da trochę fanu, jeżeli wyskoczymy sobie, że tak powiem, gdzieś pojeździć jakimiś szutrowymi drogami i spędzić troszeczkę czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście nie mówimy tu w żaden sposób o pojeździe wyczynowym, bo taka 450 takim pojazdem nie będzie i nie może konkurować z dużymi wyczynowymi kładami, ale nie takie jest założenie producenta i nie taki jest jej cel. Słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o ten model. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.